Hej, hej, witajcie serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Witajcie w Miami, a konkretnie w małej Hawanie. W dzisiejszym odcinku Storytime chciałabym Wam opowiedzieć o ciekawej dosyć pracy, którą miałam. Jakimiś takimi dziwnymi torami prace moje zawsze mnie w Nowym Jorku kierowały w stronę filmową. Nawet jak pracowałam na eventach, to często były to eventy, na przykład raz pracowałam na evencie, gdzie robiliśmy, do mojej pracy należało praca dla Polaroida, tylko Fujifilm. Zrobili właśnie taką kamerę à la Polaroid, że wychodziły zdjęcia i moja praca polegała na chodzeniu na imprezie after party po New York Fashion Week i robieniu zdjęć gwiazdom typu The Weeknd, Jim Carrey, Heidi Klum, Selena Gomez. Na przykład, prawda, że nawet takie prace jak event prowadziły mnie jakoś do tego świata filmowego, medialnego. I tak też było w tym wypadku historii, o której chcę dzisiaj opowiedzieć, mianowicie o pracy z Macy Gray. Macy Gray to taka czarnoskóra piosenkarka, trochę taka bluesowa, ma taki charakterystyczny, lekko zachrypnięty, ale i delikatny głos. I ona śpiewała taką piosenkę, trochę Wam pośpiewam, aczkolwiek na pewno YouTube tego nie zbanuje, bo nie będzie w melodii ani w głosie jej, także nie będzie to brzmiało jak prawdziwa piosenka. Ale Macy Gray to jest ta, co śpiewała I trying to say goodbye and I choke, trying to walk away and I stumble. Na 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 na, it's clear. Yeah, I woke up and you were not there. Wiecie, no takie klimaty. A tam się nie wstydzę się tu wygłupić, to tam luz. I w każdym razie pracowałam, pokażę Wam jeszcze tutaj Domino Park. To jest taki park, gdzie kiedyś spotykano się, żeby dyskutować politykę i grać albo właśnie w szachy, albo w domino. Także jest pełno tutaj ludzi, którzy sobie grają w domino. Bardzo ma to fajny klimat właśnie w małej Hawanie. I pracowałam, słuchajcie, jako krupierka. Pracowałam jako krupierka dla firmy, która jeździła na różne eventy, bo w Nowym Jorku hazard jest generalnie nielegalny. On mnie zatrudnił, ten facet od firmy, wyszkolił mnie. Rozdawałam blackjacka, pokera i ruletkę. Próbował mnie nauczyć craps, ale no za cholerę się nie dało. Próbowałam się 5 lat nauczyć tego i po prostu nie potrafię. Zbyt skomplikowana gra jak dla mnie. No i w każdym razie zadzwonił do mnie pewnego dnia, wiedząc, że też pracuję na planach i mówi do mnie: słuchaj, dostaliśmy fuchę dla HBO, dla programu, który nazywa się Vice. I w tym programie zapraszają znane osoby, z którymi dyskutują na różne tematy, rozmawiają. I akurat wtedy mieli właśnie zaproszoną Macy Gray. I ona miała opowiadać o swoich ulubionych rzeczach. Czekajcie, pokażę Wam kubańską muzykę. Ludzie, którzy nie znają mojego kanału, to nie wiedzą, że robię dużo dygresji i później się na mnie wkurzają. A niech się wkurzają. A tutaj sobie wejdę, bo jest fajne graffiti. I wyobraźcie sobie, że dzwoni do mnie ten mój facet z tego kasyno i mówi: słuchaj, jest fucha dla HBO, dla programu Vice, Macy Gray jest gościem i ona powiedziała, że jedną z jej ulubionych rzeczy do roboty jest właśnie gra w blackjacka. Więc jak to się skończyło? Skończyło się tak, że przyjechałam, bo zaprosił mnie jakby do tej pracy, bo wiedział, że się nie boję kamer, że pracuję często z kamerą. Przyjechałam, okazało się, że Macy Gray była troszkę, jakby to powiedzieć, pod wpływem substancji palącej. Czuć było od razu i też widać trochę było od razu. Siedziała na takim fajnym tronie, mam też zdjęcie na tym tronie, to tutaj Wam wrzucam. Wrzucam też Wam zdjęcia tutaj z backstage'u, bo powiedziała, że jej ulubioną, nie pamiętam teraz co to było, to chyba była tequila. Ale powiedziała, że ma jakiś ulubiony drink, to wzięli tego drinka, przywieźli go jej na plan i piłyśmy razem, słuchajcie, razem ze 2 szoty z nią się napiłam. Także to było mega, zrobiłam sobie z nią zdjęcie, tutaj wszystko Wam pokażę. No i generalnie właśnie atmosfera była super, rozdawałam jej po prostu karty, bo mówiła, że tak bardzo lubi blackjacka, więc ja byłam po prostu jej krupierką. I rozdałam jej karty, posiedziałyśmy chwilę,
poopowiadała do kamery o tym, co właśnie lubi, poopowiadała o sobie i na tym się ta fucha skończyła. I dlaczego chciałam nagrać to story time? Żeby Wam po prostu pokazać, że różnymi ścieżkami, różne dziwne rzeczy w tej mojej pracy w Nowym Jorku miały miejsce i w różne miejsca mnie prowadziły. I to jest mega fascynujące i zawsze mnie to cieszyło, że mam taką szansę na robienie takich rzeczy, że to życie jest pełne tego typu właśnie przygód i historii. Także mam nadzieję, że ta historia szybka też Wam się spodobała. Jakieś tutaj urywki jak mam, chociaż chyba mam tylko zdjęcia, nie pamiętam, czy mam jakieś wideo, ale jak mam, to wrzucę, a jak nie, to chociaż tylko Wam pokażę urywki, bo po prostu no była mega przygoda. A Storytime niedzielne to jest idealne miejsce na opowiadanie tego typu właśnie przygód szybkich, życiowych. Dzięki wielkie za zobaczenie tego odcinka, jak zawsze. I w słoneczku Miami. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w środę w dłuższym odcinku na moim kanale. Na razie, pa!